A zobaczcie tutaj, Sawiecka. Да, советский лимонад. Sawiecka lemoniada. Witam Państwa bardzo serdecznie w nowym odcinku z cyklu Jak to daleko w Kirgistanie. Jak zauważycie po ilości odcinków, Kirgistan bardzo przypadł do gustu. No i trochę tutaj zabawię, no. W czasie przeszłym, chcąc nie chcąc, oglądacie ten odcinek, moi drodzy, w czasie przeszłym, ponieważ nie da się nagrać odcinka i zmontować. No, gdzie tutaj internet, jak tutaj nawet światła nie ma. Wszystko idzie z panelu słonecznego. Wyobraźcie sobie, że to jest niesamowite, jaka jest przepaść między Kirgistanem a Polską. Zawsze porównuję do Polski. No dobra, w Polsce będzie lepsza edukacja. W Polsce będzie więcej możliwości. Ale tutaj też są możliwości. I dość ciekawym aspektem jest fakt, moi drodzy, że tutaj energia kosztuje co miesiąc jakieś 5 zł. Za wodę, nie wiem, no jakieś może też jakieś 5 zł. Za mieszkanie, za usługę komunalną się płaci jakieś też abstrakcyjne pieniążki. Powiedziałbym coś w granicach 50 zł. Za szpital się bardzo malutkie pieniążki płaci. Za szkołę się w ogóle nie płaci. Więc no tak, życie jest łatwiejsze, prostsze. Ale pogadałem sobie z tatą. No, Kicini, nie krzycz. Pogadałem sobie z tatą mojego koleżki, 68 lat, człowiek, Haziain, czyli gospodarz tutaj. No i Haziain mówi tak: Tomek, u nas tutaj na wsi pomiędzy górami jest tyle pieniędzy, że tego się nie da przerobić. I faktycznie, no. Sprzedają kozy, sprzedają skórę z kóz, sprzedają włos kozy. Bardzo drogi jest, do Chin idzie na ubrania. Sprzedają orzechy, sprzedają pstrągi. Nie łososie, pstrągi. Sprzedają, co tam sprzedają? Wszystko sprzedają. Co tylko są w stanie zrobić, to sprzedają. Mówi tak: Tomek, więcej rąk, więcej pieniędzy. Ja już kupiłem 3 mieszkania tutaj w mieście obok. Mówisz, ja w szoku. I te mieszkania, wiecie, no te mieszkania tutaj co prawda nie kosztują tyle, ile na przykład w Polsce, w małej miejscowości. W małej miejscowości w Polsce myślę, że z 250 trzeba zapłacić. On tutaj płaci za takie mieszkanie, nie wiem, 60 metrów. On płaci tutaj, moi drodzy, około 125 tysięcy złotych. Ale to wciąż jest najmniejsze warunki, dużo pieniędzy, które można zarobić tutaj na wsi. Szok, prawda? Ja dzisiaj, moi drodzy, spałem właśnie w tym oknie. Niesamowita sprawa. O Jezu, w oko coś mi wpadło. Niesamowita sprawa, dlaczego? Ponieważ wstajesz z rana i łóżko masz przy oknie. I po prostu słońce ci zagląda do głowy. Budzi cię naturalnie. Naprawdę to ma sens. To ma sens. A ta kurka co, fryzurkę u fryzjera zrobiła? Dzisiaj ważny dzień, ponieważ mój kolega ze swoim ojcem, no i tutaj z całą rodzinką, będą sprzedawać cały zasób pstrąga. Czyli dzisiaj wyjedzie około 5 ton pstrąga. 5 ton razy 5 dolków, no to sobie możecie policzyć, jaki to jest tutaj dochód. Powiedziałbym, no ogromny dochód, jeśli chodzi o mieszkanie we wsi. Powiem wam, że tutaj mieszkanie na wsi i nawet mieszkanie w mieście, no to jest kolosalnie tańsze niżeli życie po prostu w mieście, w takim mieście nawet na Podlasiu. Będziemy ładować te, a później ja z tymi chłopakami jadę dalej, podjadę kawałek i będę łapać stopa. Ale na początku pomogę im trochę załadować tutaj, ile mogę.
Zobaczcie, jak jest odłowienie takie grubsze, no to się używa takiej wielkiej siatki, żeby ją wyciągnąć, to trzeba bardzo dużo ludzi. No powiem wam, że do tego auta tam taki pojemnik biały jest, mieści się już 600 kg ryby. No więc ciekaw jestem, jak to w praktyce będzie wyciągnięcie tej siatki pełnej ryb. No, zobaczcie, ściągnęliśmy siatką do rogu i teraz można podbierać. Będzie łatwiej. Teraz ważenie. Bardzo ważna sprawa. Ile w takim tym myślicie kilogramów? ...37... 40... około 40. No tutaj, żeby nie skłamać, to ja na robocie jestem. Normalnie fuchę złapałem. Dzisiaj ten cały zbiornik będzie wyczyszczony z ryby. Cała ryba zostanie sprzedana, a woda zostanie spuszczona. Skończyliśmy ładować jedną ciężarówkę tutaj. Znaczy, to jest taki samochód no ciężarowy, można powiedzieć, bo jest tak pewnie wbity w rejestrację. 600 kg ryby, pstrąga, farela. Teraz ja już mądrzejszy jestem, bo farel to po rosyjsku pstrąg. Powiedziałbym, najlepsza jakość, jaką można uzyskać na świecie, moi drodzy. Tutaj nie ma nic w tej rzece, co by mogło zaszkodzić, oprócz odchodów zwierząt, które są naturalnym, powiedziałbym, czynnikiem, materiałem tutaj w przyrodzie. Więc jedziemy teraz kawałeczek do miasta, tam wysiadam z koleżką. O, i tutaj zobaczcie, teraz musimy się przebić 5 na godzinę, 10 na godzinę, wolniutkim krokiem. Tam będziemy przyjeżdżać obok tego pana z poprzedniego odcinka, pana Coli. Machnę do pana Coli, jak będzie na podwórku. Zobaczcie, no tutaj trzeba naprawdę uważać, jak jest załadowane auto. No powiedziałbym trochę na centymetry. Od początku podróży kupiłem tylko jedną butelkę wody, po to, żeby mieć butelkę, a tak cały czas piję z kranu albo z jakiegoś potoku. A teraz wyobraźcie sobie, moi drodzy, jak smakuje miód z takiej pasieki właśnie, pomiędzy górami, gdzie autentycznie no nie jest nic w stanie zaburzyć struktury tego miodu. Wczoraj jedliśmy, w sensie na wczorajszym odcinku. Na poprzednim odcinku jedliśmy. O kurczę, był tak przepyszny, że ciężko po prostu to opisać słowami. Tak, moi drodzy, wygląda ingerencja człowieka w naturę. Zablokowanie w dolinie rzeki i stworzenie zbiornika retencyjnego pozwala dostatnie żyć ludziom tutaj w mieście, bo mają wszystko, mają energię ze spiętrzonej wody, mają wodę, rośliny mają też dostatek wody, proszę zobaczyć, jakie piękne, zielone, więc można tutaj sobie spokojnie w Taszkonurze żyć. Miejscowość tutaj ma z 10 000 mieszkańców, ale zobaczcie, jaka jest malownicza. Nie wiem, czy ta woda wygląda na odcinku taka turkusowa wręcz, a może nawet ma inną nazwę, jeżeli chodzi o kolor. Kobiety na pewno będą wiedziały lepiej. Zauważcie, gościu stoi, co on tam stoi? Ostrze, on zbiera pieniądze chyba. No tak, w ten sposób zbiera pieniążki. Nie wiadomo na co. Stoi na drodze. Kurde, w takim upale. Mój koleżka jedzie już. Kurczę, już pomyślałem, że kapelusz zgubiłem. Mój koleżka pojechał, ja idę loda kupić, bo jest tak gorąco. Mówię wam, nie da się tego określić. Jedno jest pewne, moi drodzy, że wczoraj wieczorem, jak przyszła mama i tata, bo jeździli za tą wioskę zbierać orzechy greckie. Z tatą pogadałem, ale fajnie się pogadało z jego tatą. Ja cię, naprawdę niesamowity gość. I jego tata mówi, że orzechy greckie, czyli włoskie, one nie były pierwsze w Grecji, tylko były tam właśnie u nich.
I to jest dość ciekawe, powiedziałbym prawdziwe. Dlaczego? Ponieważ u nich normalnie tam w górach te drzewa, te orzechy rosną dziko. No i on mówi, że przyjechali do nich, do Kirgistanu, wykopali, zawieźli i zasadzili u siebie. A że wcześniej zaczęli sprzedawać u siebie te orzechy, no to wyszło, że greckie. Ale pomijając, przyjechali, tam wyciągnęli mięso z krowy, pstrąga i powiem wam, że po prostu godzina 21:30, a my normalnie jemy taki, wiecie, syty obiad. Taki syty obiad, kurczę. Bo ja tak przeważnie nie jem, nigdy nie jem na wieczór ze względu na to, że się po prostu źle śpi. Najzwyczajniej w świecie. I ja po prostu tak dzisiaj źle spałem, przewracałem się z prawo na lewo, ponieważ no, po prostu byłem objedzony. A człowiek objedzony to człowiek ociążały. Moi drodzy, udało mi się nawiązać kontakt z Adamem. Jadę jednak do Jalalabadu, żeby się z nim spotkać. On będzie dopiero o 21:00, więc trochę będę mieć czasu, ale tam mam też od razu nocleg u Adama i u jego pracownika, ponieważ Adam Polak. I mam kontakt do Andrzeja. Z Andrzejem się dzwonię, dostawię plecak, pójdę trochę po mieście, pochodzę. No a jutro będzie, czyli w kolejnym odcinku, będzie wyśmienita rozmowa z Polakiem, który tutaj już jest i który... Dzięki, Paweł. Który, moi drodzy, zna to życie, tak powiedziałbym, od środka. Iga pokazała nam życie w Biszkeku, w dużym mieście, a my tutaj będziemy rozmawiać o prowincjach. A sobie kierownik pogadał. Słuchajcie, wiecie jaka tam jest zimna woda? Normalnie morsować można. Nie no, się śmieję, morsować to nie, ale jest zimna, bo idzie prosto z gór. Jalalabad 1,21, czyli 121 km i Osh 226. Osh to jest była stolica niegdyś historyczna. Sytuacja taka, że podjechaliśmy sobie dość ciekawe, bo pierwszy raz obcokrajowców spotkałem w Kirgistanie. Podjechałem z 2 Niemcami, z czego 2 lekarzami, studentami medycyny, z czego jeden ma mamę Polkę, ojca Niemca, mówi po niemiecku, angielsku, rosyjsku i polsku. No więc było dość ciekawie. Działeczka jest, działeczka goździków wzięta. Tutaj sobie siedziałem, zobaczcie, to jest Globus, taki supermarket tutaj w Kirgistanie, ale bardzo rzadko w ogóle gdziekolwiek go można złapać. Dużo produktów jest, a ja tutaj sobie za winklem tam siedziałem i ogarniałem komentarze pod filmem. Dobra, moi drodzy, trzeba się zbierać i jechać do Jalalabadu. 35 km zostało. No badajcie. Tiko pojechało. Tiko, czujecie to? Tiko. Takie małe pierduszki, jak tutaj, zobacz. Jaki malutki, ty. No mały, dobry. Ale tutaj jest, nie wiem dlaczego tak dużo tikolców, że to jest po prostu jakieś takie aż dziwne. Oszukać przeznaczenie 478 w wykonaniu kierownika. Zobaczcie, zwróćcie też uwagę w ogóle, jaki asfalt idzie przez miasto. 2 pasy po każdej stronie. Stopa łapie. Pan mi się marszrutką zatrzymał, ja otwieram drzwi i on mówi do mnie, ja mówię, gdzie jedziesz? O, widzieliście? Złapany. Ale jaja. Привет. Как с тобою можно в Джалалабад? Прямо, да? Можно, да? Ty na prawo. A, dobra. Udacie. Taki wydygany koleżka trochę. Tam gość mi się marszrutce zatrzymał. No 60 sumów. No, wiecie, to są groszowe sprawy, 3 zł. Ale mówi tak, gdzie chcesz jechać? Ja mówię, no do Jalalabadu. Pytam się, ile kosztuje? On mówi, co ile kosztuje? Ile rubli kosztuje? Mówię, dobra, ty na razie elo, czy ja postoję pół godziny dłużej, czy krócej? Pal go 8, nie będę z takim
świdrem jechał. Od razu źle nastawiony, ta kabina, bym powiedział, no nie taka jak trzeba, nie? Te 40 km w jego obecności byłoby takie, powiedziałbym, energo stratne. A tam jest kolejna marszrutka, więc próbujemy. Stoję tutaj 15 minut, przez 15 minut zatrzymałem już 8 samochodów. I czy to będzie 9? Właśnie musimy bardzo szybko teraz ogarnąć. Żal. Kurde, szybka akcja, plecak został, ty, ale jaja. Słuchajcie, sytuacja taka, że tutaj z koleżką za dychę. Dycha to 50 groszy, jedziemy. Szczerze, będąc szczerym, nie mam zielonego pojęcia, gdzie koleżka jedzie. Chyba z przesiadką będzie. I tutaj szefowa się ze mnie śmieje troszkę, że mówię, wymawiam nazwę miasta tak śmiesznie, dość śmiesznie. A już wiem, dlaczego dychę kosztuje, bo to jest autobusik taki mały, widzicie, tam ma numer, o tutaj. W sumie przyjechaliśmy na dworzec i stąd chyba będzie trzeba lecieć dalej. To się trochę tak zamieszałem, przyznam szczerze. Jalalabad. Tutaj trochę, wiecie, trzeba... Adin, spasiba. Spasiba уже. Widzieliście, kurde? Trochę ly za dużo używam w Jalalabadzie. No dawaj, zdjęć. Ty, kolegę mam takiego... Trafił mi się kolega nadwrażliwy, bo on myśli, że ja tutaj zginę, a ja przecież tutaj nie zginę. Все? No все. I... Расскажи, как... До Польши расскажи. До Польши? Ну да. Всем привет, друзья. Мы сейчас в базар Курконе. Томас, мы познакомились сейчас. И потом мы... Куда мы поедем? W Jalalabad. Jalalabad. Конечно. Окей. Tutaj wokzał, czyli dworzec autobusowy. Tutaj z dworca wychodzimy. Powiem szczerze, że dawno nie jechałem tak źle, tak niedobrze. 44 km, moi drodzy, na stojąco. To możecie co... O kurde, prawie tutaj nosa pobiłem. 40 km na stojąco, no jak ziomek hamował, załóżmy z 60 do 40, to myślałem, że tam zgniotę wszystkich, będąc z tyłu. Teraz 3 km mi zostały do mojego koleżki Adama, ale to przejdziemy sobie jakoś przez miasto, coś tam sobie pokręcimy się, zobaczymy, co tutaj słychać. Słuchajcie, naszych braci Hindusów to ja rozpoznam wszędzie i zawsze jak widzę Hindusów, to oni mają taki wzrok, powiedziałbym, taki, nie wiedzą, co się dzieje, co ja w ogóle tutaj robię. I ja robię coś takiego zawsze. Takie oczko puszczam, nie? I oni wtedy jest po prostu taka konsternacja, no bo oni z reguły są tacy, powiedziałbym, nieśmiali bardzo. Więc jak ktoś po prostu robi coś takiego, no to już nie wiedzą, co się dzieje. Powiem wam tak, ciężko powiedzieć, ile tutaj jest mieszkańców. Ostatnie doniesienia mówią o około 90 000, ale to było z ponad 10 lat temu. Więc na dobrą sprawę obstawiam, że przez 10 lat na pewno napłynęło dużo nowych ludzi do miasta, zwłaszcza że młodzi ludzie szukają pracy, po prostu ciągnie ich do miasta, chcą żyć miejskim stylem. Tutaj mamy noc. Date. Nie wiem, czy to o co chodzi w tym wszystkim, ale wygląda trochę na kabaret, wygląda trochę... Nie wiem, kurde, no ktoś może lepszy, bystry w rosyjskim. Nie, to chyba to koncert albo kabaret. 400 som. 400 som to będzie około 20 zł. Ktoś by zastanawiał się, z czego żyje to miasto. Moi drodzy, przemysł lekki, czesanie bawełny. Tutaj jak jechaliśmy, było widać pola bawełny. Tak dość ciekawie to wygląda, ponieważ teraz bawełna, ona teraz się otwiera tutaj na południu i są takie białe pęki po prostu tej bawełny. Jak będę miał okazję, to wam pokażę pole bawełny. Więc oni tutaj czeszą bawełnę, jest przemysł obuwniczy i co tutaj jeszcze mają? No i tekstylny. Dzieje się. Zastanawiałem się, czy tutaj są pociągi. Wyobraźcie sobie, że tory widać, ale podkłady torów widać, że są drewniane, więc to ewidentnie wymaga modernizacji. No te, zobaczcie,
Tutaj te szpile, które trzymają tą szynę, zobaczcie jakie w ogóle szerokie, no to one już powychodziły. Prawdopodobnie jest tylko i wyłącznie pociąg towarowy tak zwany, więc z jednej strony na towarowy można wskoczyć, z drugiej strony nie można wskoczyć, ale wiadomo, że można wskoczyć. No ciekaw jestem, czy jest pasażerski, czy nie będzie trzeba na partyzanta troszkę, że tak to określę. Ktoś powie, zobacz góry dookoła i to prawda, bo jesteśmy w Dolinie Kugardzkiej. No i jak wiecie, moi drodzy, jak miasta powstają, to powstają bardzo często w dolinach. Dlaczego? Ponieważ woda po prostu ścieka do dolin, co daje początek cywilizacji. No bez wody nie ma życia, no nie ma co się oszukiwać. Bez wody nie ma drzew, jedzenia, bez jedzenia nie ma ludzi. Jak złapać tą marszrutkę? Ty, gdzie tu stanąć? Nie chce mi się już iść tyle, jeszcze będę musiał zasuwać z kilka kilometrów. Muszę chyba tutaj machnąć tak zwanym autostopem miejskim. Moi drodzy, tutaj jest bazar centralny. Powiem wam, że jest super dużo rzeczy w bardzo przystępnych cenach, jak patrzymy na nasze polskie ceny. A wszystko dlatego, że jesteśmy bardzo blisko Chin, no i to determinuje cenę. Tutaj mięsko pan kroi, pierwszy sort. Zobaczcie, to się nazywa pierwszy sort mięsa. Cześć. Kurde, zapominam czasami, że mnie tutaj nie rozumieją. Taka wycieczka, moi drodzy, alejkami tutaj. Zobaczcie, a tutaj mamy smakołyki tutejsze. To są wszystko smakołyki tutejsze. Oczywiście ciężkostrawne, bo na głębokim oleju trzeba uważać, bo tu są studzienki na takich turystów jak ja z kamerą. Tymi gałązkami, moi drodzy, kadzi się mieszkanie, żeby wygonić złe moce, złą energię i no i żeby zapach był. To tak między wierszami, między nami, nikomu nie mówcie, dobra? Czy ten bazar przypadkiem wam nie przypomina tego bazaru z Kazachstanu? Bodajże w trzecim chyba odcinku albo w czwartym. Identyczny klimat. Coś niesamowitego. Pewnego rodzaju podróż w przeszłość, moi drodzy. Здравствуйте. Ale zapach truskawek. Стакан Да. стакан стоит 5 Да, сомов. конечно. No, film делаю, да. A zobaczcie tutaj, Да, sowiecka. советский лимонад. Sowiecka lemoniada. Извините, nie lubię tak pijanych ludzi. Sowiecka lemoniada, Да, это gaz, советский. woda. Да, газ вода. 5 сомов. No da. Ja poczekaj. 10 сомов. Da. Вот, магадам хуем. 10 somów. Sprawdzamy najpierw. Да, Ale zapach ładny. хороший, да? Ale słuchajcie, очень вкусne. Да. Да. Очень wkusne. Dziwny. Chłodny, chłodny, taki zapachowy. Dam chłopakom pieniążki. Да, берем, A tutaj u nich taka maszyna, zobaczcie. A, tutaj gaz jest, fajnie. Очень красиво.
Еще одну. Мама. Да. Нет. Не, возьми. Нет. Он же купил стакан. Nie, weźmy. Nie. Jak? Moi drodzy, wypiłem 2 orężady sowieckie. Naprawdę, takie w smaku na zasadzie, jak bierzesz do buzi, to czujesz na języku smak, a po chwili, dosłownie 10 sekund, już tego smaku nie ma. To chyba tak właśnie w Sowieckim Sojuzie było, że przez chwilkę czujesz czekoladę, a po chwili ona znika. Moi drodzy, takie biznesy młodych ludzi po prostu lubię, wspieram i propsuję. Z drugiej strony chciałoby się zostawić im nawet napiwek. Ale wiecie, to jest po prostu... To trochę niszczy umysł młodego człowieka. Dlaczego? Ponieważ gdybym ja im zostawił, załóżmy 50 som napiwku 2,50, czyli 10 razy więcej niż kosztuje w kubeczku ta lemoniada, albo 20 razy bez kubeczka w szkle, to wyobraźcie sobie, że później jakbyście wy przyjechali do nich tutaj, to oni by mogli was okantować. Ponieważ przyjechał obcokrajowiec, dał duży napiwek, duży, no bo 20 razy więcej niż normalna cena wyjściowa, jak lokalni płacą, no to jest dużo. No i właśnie tutaj się kłóci system pomagania. I to jest bardzo sporne. Tak jak na przykład ktoś mi napisał: Tomek, w komentarzu pod filmem z Afryki, seria z Afryki: Tomek, czemu ty tym młodym ludziom nie dajesz cukierków i pieniędzy? Czemu jesteś taką żyłą? Słuchajcie, po pierwsze, dając cukierki, to dajcie też od razu na dentystę, dobra? No bo jeżeli ugasicie swoją emocjonalną potrzebę dawania, to pamiętajcie też, że te cukierki mogą bardzo dużo napsocić. To po pierwsze. A po drugie, jak ty dasz, to pamiętaj, że kolejny biały będzie molestowany wręcz o to, żeby dostać pieniądze. I najgorsze, co można zrobić w podróży dalekiej, to, moi drodzy, już wam mówię, to właśnie dawanie dla dzieci prosto pieniędzy. Dlaczego? Ponieważ one się uczą, one obserwują, jak działa świat i one czerpią bardzo mocno jak gąbka. I jak będziecie dawać, to będziecie psuć. No to kierowniku, co zrobić, żeby wesprzeć lokalnych? Ja wam powiem. Zapytajcie, gdzie są rodzice. Pójdźcie do rodziców, zapytajcie, co potrzebują. Pewnie będą potrzebować standardowo olej, mąkę, takie rzeczy. Pójdźcie do sklepu, kupcie, dajcie. No ja wiem, że to jest bardzo skomplikowane. A ugaszenie tej emocjonalnej potrzeby dania i powiedzenia sobie wewnętrzne takie coś na zasadzie: o Jezu, dałem im pieniążki, dałem im cukierki, ależ ja jestem dobroduszny. Jest bardzo proste, ale tak psujące, że aż mi słów zabrakło. Rozumiemy? No właśnie. Więc nie poruszajmy już tego tematu może, ale nie, od czasu do czasu będę tego poruszać, bo faktycznie jest ważny i niektórzy z was zapominają. Pomaganie jest trudne. Pomagać trzeba umieć i pomaganiem można bardzo zaszkodzić. I tym oto akcentem pozdrawiam was z Adżalalabadu w południowym Kirgistanie. Moi drodzy, serdeczności. Trzymajcie się, zostawcie łapkę, dajcie znać pod filmem w komentarzach, co myślicie na temat odcinka. Oczywiście też ślad węglowy i rzecz jasna, poczta sandałowa do znajomych z odcinkiem. Trzymajcie się i mam nadzieję, że podzielacie moje zdanie na temat pomagania. I co? I trzymajcie się, no, moi drodzy. Tęsknię za wami, no. Odzywajcie się. Gdzie wy jesteście? Co się z wami dzieje? Żyjecie? Dawajcie znać odnośnie dźwięków w odcinkach, czy jest ok, czy wszystko działa tak, jak powinno działać, też z obrazem, dobra? Takie sugestie, kreatywna, konstruktywna krytyka jest mile widziana. Czołem, kluseczki z rosołem. Proszę pogłaskać, wiecie kogo i dlaczego. Cześć!